w międzyczasie trzeba było ewakuować to Żulińskie. Znaczy to ojciec na Żulińskiego prowadził fabryczkę lamp na Zlew. Ojciec pracował w wywiadzie Armii Krajowej. Jego szefem był taki pan, który wówczas nazywał się Śledziński, który, nie wiem, bo on do dziś dnia się ukrywa. To znaczy ma lewe blisko. I w domu ja mówiłem, jak byłem mały. Przyszedł pan Śledziński, na co zatem mówił, on się teraz nazywa Myślenicki. Się też nie ujawnił. On był szefem wywiadu wojskowego w Lwowie, a ojciec u niego pracował i on miał taki warsztat on prowadził taki sklep z urządzeniami elektrotechnicznymi i ja tam do tego sklepu często chodziłem od ojca, nosiłem różne rzeczy od niego do ojca. I wywiad Armii Krajowej załatwił ojcu kierowanie fabryczką lamp na ulicy Żulińskiego, gdzie ojciec już zupełnie z innej akcji ukrywał Żydów, także trzeba było likwidować ten cały interes i ojciec do spółki z tym panem Czajką, który miał być Ukraińcem, co przedtem była ta historia, na Łyczakowskiej pod Piątym założyli warsztat mechaniczny, też na zlecenie Armii Krajowej i też tam ukrywali Żydów. Tam się między innymi ukrywał ten Grab, co go tata z domu wyrzucił. No, ale tam się zrobiła wielka awantura, więc bo to był cały czas punkt przerzutowy. Ustalono, że to się zrobi na Asnyka i na tą Asnyka sprowadziłem się ja z Zośką, a moi rodzice przeprowadzili się na Kochanowskiego do takiej pani generałowej austriackiej, cudownej baby, wdowy po generale austriackim. Kiedyś, kiedy tam mieszkałem z rodzicami, pod naszym oknem była strzelanina, mianowicie jakiś wyrok, przyjechać do Lwowa wykonali chłopcy z Parasola, ja to po wojnie już przeczytałem. I z okna widziałem ten moment strzelania, taki numer, facet dobiegał do roweru chyba, do roweru i taki Niemiec wyjął rewolwer i zaczął strzelać. On tak zygzakiem jechał na tym rowerze, się zeskoczył z tego roweru, doskoczył do bramy i ostrzeliwał się. I wbiegł do naszej bramy. Ja później gdzieś czytałem opis tej, mi się ta ucieczka, o ile ja pamiętam, z tego co czytałem, udała. Natomiast wbiegł do naszej bramy, tam ta brama wprawdzie była przejściowa, ale oni później otoczyli kwartał i kontrolowali mieszkania. W naszym domu wszystkie przyszli, otworzyła im generałowa, ona była Węgierka, Kiszkic się nazywała, już nie pamiętam. Dom, w którym było wszystko, co tylko kto pragnie. Wszystko. I rewolwery, i kawałek drukarni, i ludzie mieszkali lewi, na lewych papierach, i wszystko. I ona, tam na drzwiach była taka duża wizytówka, generała jeszcze. Generał umarł przed samą wojną. Prowadziła ich do salonu, gdzie wisiał duży portret generała w mundurze z żelaznym krzyżem. Oni zasalutowali, przeprosili, zapytali dwóch esmanów, czy ktoś tu przychodził. No powiedziała, że nikt, wyszli. Otóż moi rodzice się właśnie przeprowadzili na Kochanowskiego, a ja mieszkałem przez pewien czas z Zośką na tej Jasnyka. I cudownie mi z nią było. Niesłychanie się z nią zaprzyjaźniłem. Ona taka była panienka, ewidentnie panienka z dobrego domu, bardzo spolonizowanego. Opowiadała mi różne historie. Taka była strasznie patriotka. Poza tym miał takie pomysły, że się trzeba biednymi opiekować. Tam syn dozorcy tego domu Jasnyka był taki trochę pokręcony, jakiś bohater. Może Hajny, może wtedy Hajny nie było, nie wiem, jakaś taka, więc ona tam jakieś zabawki do niego nosiła, coś tam. Bieda u nas była jakaś wtedy niesamowita, pamiętam. Ale ona się uważała za panienkę z dobrego domu i takie zupełnie nowe różne rzeczy mi pokazywała.